Good morning, everyone. Good morning to you. How is everyone? How are you today? I hope that you are well and ready to work today. A little bit of today's lesson is a little bit lighter, a little bit more relaxed, I think, and I hope that you will like it. So I will wait for you to gather around. Let me know in the comments that you're here. Let me know that you are ready to work. Say hello in the comments as always. And let me know how your weekend was. My weekend was very quiet. I think it was pretty quiet. On Friday I went to Lisbon to meet a friend of mine, and we had a coffee and we went to eat something, and then we went for some wine, and then I came home. I was very tired because the weather in Lisbon is quite strange at the moment because it is very hot, very humid, very cloudy, and it's very hard to breathe, I find. So I came back home on Friday and I was so exhausted. I was really tired, so I went to bed. I had a nap, and I felt a little bit better, and then my husband came back and we went for some wine and a snack. On Saturday, I really didn't do much. I think I can't even remember that much what I did. I think I was just resting, reading a book, because outside it wasn't really that great. It wasn't really very nice. So I decided to just stay at home, and in the evening we went to a Mexican restaurant. I really don't like Mexican food. I don't know if you guys like Mexican food. Personally, I don't really like it, but it was nice. It was okay. And then on yesterday I was at home and I was just watching TV and listening to podcasts and listening to a couple of things on Facebook, and I discovered a couple of nice channels on Facebook, so I was just watching that a little bit. And then I was watching on Netflix, there's a very good documentary called Blue Zones, I think, and it is about places in the world where people live for a very long time. So they live to be 100 years old, for example. Very good documentary, really recommended, and it just shows a couple of places and shows what these people have in common. So the people who live for a very long time, they do the same things very often. So they show what that is, and we can learn a lot from that. I think it's very inspiring. So I really recommend that to you. And today we seeing each other again. It's another Monday. It's the 11th of September today. I hope that you are great today. Good morning to Rzeszów, good morning Isabella, good morning Ivona. Some of your names I cannot see for some reason on the screen, so sorry about that, but some of you are there, so I can see you. So let me know how your weekend was. I heard that in Poland the weather is very good. So I do hope that you spending some time outside and doing some sports maybe, or doing some socializing, barbecues, whatever you feel like doing. I hope that you are doing. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym śniadaniu. Od razu powiem, że niektórzy z Was chyba oglądają ten live w grupie naszej, angielska konwersacja, co jest całkiem ok. Nie musicie nic zmieniać, tylko niektórzy z Was właśnie na tej grupie nie widzę Waszych
imion, więc od razu tylko tak powiem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj gotowi na troszeczkę nauki języka angielskiego. Good morning, Joanna, good morning. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na troszeczkę angielskiego dzisiaj, że jesteście gotowi rozpocząć ten tydzień z przytupem i jesteście gotowi na trochę nauki. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj jest 11 września, więc pierwsze, co sobie pomyślałam, jak przygotowywałam ten nasz live, to, że może by było fajnie zrobić coś na temat oczywiście 11 września, ale sobie pomyślałam, że temat jest ciężki i zresztą robiliśmy go już wcześniej i dużo się na ten temat mówi, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie coś zupełnie innego, coś lżejszego i porozmawiamy sobie o tak zwanych memach, czyli o żartach językowych. Memy to są takie zdjęcia z napisami, które są bardzo często właśnie wykorzystują żarty językowe lub żarty sytuacyjne. Więc dzisiaj troszeczkę sobie spojrzymy na takie przykłady takich memów, powiemy sobie, co jest śmiesznego, czy nas to śmieszy, czy nas to nie śmieszy. Spojrzymy sobie właśnie na te żarty językowe i na to, jak takie żarty są układane, bo też tutaj chodzi troszeczkę o gramatykę, więc spojrzymy sobie na to oczywiście również. Ale jak zawsze mam parę ogłoszeń dla Was dzisiaj i dla osób, które chcą się uczyć języka. Więc pierwsze co, moi drodzy, good morning Joanna, good morning. Więc moi drodzy, co tutaj mam dla Was? Mam dla Was przede wszystkim bootcamp. Bootcamp, moi drodzy. Dzisiaj zaczyna się rekrutacja na intensywny kurs konwersacji z native speakerem. Więc dzisiaj jest szansa na to, aby się zapisać na taki kurs ze zniżką. I zapraszam Was do tego, żeby się zapisywać i zaraz już będę mówić, bo mam dla Was też ogłoszenie, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, jakie są tematy zajęć grupowych, kto będzie prowadził zajęcia grupowe i też odnośnie godzin, jakie mamy dostępne z native speakerem. Więc pierwsze co, jeżeli ktoś nie wie, co to jest bootcamp to, tak jak mówiłam, intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem. Są to zajęcia 1 na 1, jest w tych zajęciach 16 jest spotkań, tak? To jest 16 spotkań w ciągu miesiąca. W ciągu 4 tygodni spotykacie się 16 razy z native speakerem. Nitin, cześć! Good morning. To są zajęcia 1 na 1, one są po 45 minut. Czyli w ciągu tygodnia, w ciągu kursu, jeżeli macie 1 tydzień, to w ciągu tego tygodnia spotykacie się 4 razy z native speakerem po 45 minut. Do tego są zajęcia grupowe, w ciągu miesiąca spotykacie się 4 razy z native speakerami i różnymi native speakerami. I tutaj zaraz Wam powiem, jakimi i jakie będziecie mieli tematy. Raz spotykacie się ze mną w grupie, tutaj też macie konkretny temat i do tego jeszcze troszeczkę zmieniłam to, jak robiłam to wcześniej i na koniec, na początku kursu, czyli w tą niedzielę, macie też szansę, żeby przyjść, pogadać ze mną sobie tak przy herbatce, przy kawce wieczorem. Jeżeli na przykład denerwujecie się przed bootcampem, chcecie coś wyjaśnić, nie wiecie do końca czegoś, więc jest taka szansa, że można się ze mną spotkać i to też są takie zajęcia bardziej, znaczy takie spotkanie grupowe, można też przyjść, poznać innych, jeżeli macie na to ochotę. Więc mamy tak, 16 zajęć 1 na 1, 4 zajęcia grupowe, wszystko z native speakerami, 1 zajęcia grupowe ze mną i taka krótka konsultacja. Do tego materiały wszystkie i prace domowe, tematy lekcji, wszystko jest dopasowane do Was. My przed startem bootcampu badamy, co jest Wam dokładnie potrzebne, na jakim jesteście poziomie i pierwsze lekcje są układane przez native speakera pod to. Jeżeli się okazuje później na pierwszych zajęciach, że potrzebujecie jeszcze czegoś,
to nauczyciel dopasowuje Wam Wasze zajęcia. Czyli tu nie jest tak, że macie od góry ułożony program. Program układany jest pod Wasze potrzeby, pod to, co chcecie ćwiczyć, do czego chcecie się przygotowywać. Oczywiście Bootcamp skupia się na tym, żeby Was nauczyć mówić, żeby rozwinąć Waszą konwersację, żebyście w końcu się otworzyli, nabrali pewności siebie, nabrali płynności również, żeby w ciągu miesiąca się bardziej otworzyć i przełamać te bariery, które Wam dokuczają. I teraz tak, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to Wam już mówię, więc tak jak mówiłam, w niedzielę jest taka krótka konsultacja ze mną od 18 godziny do 19, więc można w ciągu tej godziny całej wpaść, tylko na chwilę, porozmawiać, zobaczyć co i jak, jeżeli chcecie się tam, nie wiem, uspokoić, czy dodać sobie, czy są jeszcze jakieś pytania, to zawsze można przyjść i ze mną porozmawiać. 21 o 18 są lekcje z Alaną i temat tej lekcji jest Getting to Know Each Other, czyli taka bardziej zapoznawcza lekcja, ale oczywiście skupiona też na nowym słownictwie, na konwersacji, więc to nie jest tak, że tylko przychodzicie, rozmawiacie o byle czym, tylko jest normalnie, są materiały i są nowe rzeczy, których będziecie się uczyć. 26 września o 18 jest lekcja z NIEF z Irlandii i NIEF będzie skupiała się na podróżach i tematem tej lekcji jest Visiting Brazil, czyli będziecie sobie rozmawiać o Brazylii i o tym, co tam robić i o podróżach ogólnie. 27 września o 19 jest lekcja ze mną i temat tej lekcji to The worst word you can say when you're trying to apologize. I lekcja skupiona na słownictwie i na konwersacji, oparta na materiałach z Newsweeka. 3 października o 18 jest lekcja z Jaku z południowej Afryki i temat tej lekcji to take one of these twice a day. I tutaj będziecie sobie mówić o chorobach, o lekarstwach i o skutkach ubocznych lekarstw. Ciekawa lekcja. I 13 października o 17 jest lekcja z Chase'em ze Stanów Zjednoczonych i temat lekcji jest Post-Pandemic Dream Trips, czyli o podróżach w okresie postpandemicznym i też lekcja oparta na materiałach z Newsweeka i wszystkie lekcje, o których mówiłam, są skupione wokół konwersacji i wokół nowych tematów i wokół nowego słownictwa. Także dużo się uczycie nowego, ale też dużo rozmawiacie, tak? Czyli rozmawiacie na zajęciach 1 na 1 i też rozmawiacie na zajęciach grupowych. Czyli tutaj naprawdę skupiacie się na tym, żeby faktycznie mówić i przed native speakerem 1 na 1, ale też przed grupą całą, tak? Czyli przed takim bardziej w większym towarzystwie, co też często sprawia Wam kłopoty, szczególnie w pracy, kiedy trzeba zrobić prezentację, kiedy trzeba wystąpić przed kimś na Zoomie na przykład, to też Was do tego na pewno tutaj przyzwyczaja. I jeżeli chodzi o zajęcia 1 na 1, to jeszcze tylko powiem, że zajęcia 1 na 1 dostępne są w godzinach od 7 rano do 22, czyli macie naprawdę bardzo duży rozstrzał godzin i jeżeli pasuje Wam w tych godzinach, ale jestem pewna, że tak, to na pewno znajdziemy dla Was czas. Przy zapisach mówicie, o której godzinie Wam najbardziej pasuje. My Was dopasowujemy do danego nauczyciela. Jeżeli jest tak, że pracujecie na zmiany na przykład i Wam w ogóle nie pasuje żadna godzina, która jest podana, to jest możliwość dostępu do wszystkich nauczycieli, wszystkich godzin i możecie w czasie kursu po prostu wybierać sobie godzinę, która najbardziej Wam pasuje i nie musicie się trzymać jednego nauczyciela. Więc mamy oczywiście wszystkich nauczycieli, których wymieniłam, to są nauczyciele, którzy uczą w 1 na 1, czyli Alana z Wielkiej Brytanii, Anna z Wielkiej Brytanii, Jaku z Południowej Afryki, Chase ze Stanów Zjednoczonych, Nijef jest tylko do lekcji grupowych i Hanna jeszcze jest z Wielkiej Brytanii, także wszyscy ci nauczyciele uczą u nas. No i
tylko jeszcze opinia o naszym bootcampie. Do bootcampu przystąpiłem, bo chciałem ćwiczyć konwersację jeszcze intensywniej i sprawdzić, czy będę miał problem ze zrozumieniem tego, co mówi do mnie native speaker. Nie ukrywam, że targały mną wątpliwości co do tego, czy sobie poradzę oraz obawiałem się negatywnej oceny mojego poziomu językowego. Nic bardziej mylnego. Spokój i opanowanie native speakera pozwoliły szybko pozbyć się stresu i cieszyć się wspólną rozmową. Intensywność bootcampu połączona z dużą ilością filmików i podcastów zmusiło mnie do wytężonej pracy, ale efekt końcowy przerósł moje oczekiwania. Jest to doskonała forma nauki dla każdego, kto chce podnieść swój poziom komunikowania się w angielskim i jest w stanie poświęcić w tym celu miesiąc intensywnej pracy z lektorem. I tutaj mamy opinię od naszego Tomka, od naszego ucznia, który uczył się z nami bardzo, bardzo długo i przełamał bariery, podróżuje po świecie, prowadzi swoją firmę, ma super, super życie, więc zapraszam Was do bootcampu, do zapisania się na bootcamp i mam nadzieję, że się tam spotkamy. Dobrze, już kończę, moi drodzy. Nitin napisał, zasubskrybowałam kanał, mówię trochę po polsku i dobrze angielskiego i mój oczysty język jest chiński. I was listening you live since last few times every Monday. Good morning, Nitin. I hope that you are going to understand my Polish here and you can learn a little bit also Polish, not only English. You know, that's also something that you can do here as well. Okay, my dear all. So, tell me, as always, I would like to know what you did last week to improve your English. Let me know in the comments. What did you do to improve your English? Did you have any lessons? Did you listen to anything? Did you speak? Because that's very important. That's the most important thing when you learn a language. So let me know in the comments. I would like to know if you did anything. Okay, let me drink some coffee. Today I did need some coffee very much. I felt like I don't drink coffee straight away when we have our breakfast, but today I really did want to drink coffee. So, you know, one of those days, I think. Okay, so I am just going to, okay, I have your comments here. So today we are going to talk about the most funny memes, okay? In Polish, we say mem, right? I don't know, you probably, if you use internet, you know what that is. In Polish, we say mem, but in English, we say meme. So we say, we pronounce it as meme. The most funny memes. So, what are memes? How would you describe them? Let me know in the comments if you know what memes are. Maybe you don't know. I don't know. So let me know in the comments if you know what memes are and if you know how to use them. Have you ever used them? Do you send memes to someone, or someone, maybe some other people send memes to you? Someone says, last week I watched a movie in English. That's very good. Yeah, very good. And hello, Agnieszka. Good morning to you. Let me know if you use memes and if you know what memes are. So we will have a look at some of the funniest one. Well, not the funniest. You cannot really say if the meme is the funniest because everyone has a different sense of humor. But we can say if it's funny or not, right? So memes are usually a photo or drawings or usually, photos, I would say, and it has a funny writing on top of it or on it on the screen, right?
So I'll show you how this looks like. So here we have, Instagram will not see it unfortunately, but here we have one of the memes that I found. So we have a little Yoda on the photo, and on top of that it says, me after watching 10 minutes of something on Netflix that took me an hour to choose. Okay, I think we all know how this goes, right? It takes you a long time to choose something to watch on Netflix, and then when you start watching it, you just fall asleep, right? Did that happen to you? It happens to me quite... no, actually, I don't really fall asleep in front of TV. But I do feel sleepy sometimes if I watch something boring or I'm really tired or something. So it does happen that I feel very tired and I want to go to bed. But I don't know if you sleep in front of TV. I think a lot of people do. So have a look. This is a very simple meme to understand, right? This just describes what's on the picture, and the sentence is quite easy to understand, I think. So me after watching 10 minutes of something on a Netflix that took me an hour to choose. Now I would like you to have a look at the grammar in this meme, because we do not use I at the beginning, right? So in this case we do not say I after watching 10 minutes, we say me. The sentence could be a shorter version of this is me. In these cases, we don't say this is I, as it sounds too formal. Okay? Więc wyjaśnię troszeczkę po polsku. Więc teraz na zdjęciu mamy zdanie, które brzmi: ja po 10 minutach obejrzeniu tego, co zajęło mi godzinę, żeby wybrać na Netflixie, tak? Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, zdanie ma ręce i nogi po polsku, ale wiecie, o co chodzi. Początek zdania zaczyna się od ja, czyli w zasadzie, jeżeli byśmy chcieli ułożyć to zdanie, to ułożylibyśmy pewnie, wielu z Was ułożyłoby i zaczęłoby to zdanie od I. Ale dlaczego nie używamy I? Dlatego, że zdanie to, początek zdania jest skrótem od this is me. Można powiedzieć i można by było napisać this is I, natomiast jeżeli mówimy this is I, to brzmi to bardzo formalnie. Tak jakbyśmy się uważali za króla albo królową i byśmy siebie ogłaszali, że oto ja. I w bardzo wielu memach, kiedy mamy zdjęcie czegoś i chcemy powiedzieć to jestem ja, albo to ja, albo po prostu ja, bo bardzo często w polskich memach mówimy ja, to nie używamy I, tylko używamy me. Okay? So this is one of the first ones and quite, I would say quite easy to understand when you look at it. And I hope that you find it funny too, because it is quite funny. And cute, because Baby Yoda is quite cute. Okay, next one. When you're already doing 5 things and a customer asks you for help. So this meme is probably for people who work in shops or in restaurants. And probably if you do or if you did before, it's probably true for you. You probably look at it and it's like, yes, this is what happened to me, right? So on the picture we have a cat that has like stretchy hands and it's all very twisted and stretched. So, and it says when you're already doing 5 things and a customer asks you for help. So another thing that is grammatical about these memes is that we use present tenses in these pictures or to describe the picture. So very often we don't use as before. We also used a present tense. Here
we were describing something that happens all the time, and here we describe something that happens as well all the time, right? It happens and it annoys us very often, because when we use present continuous to describe certain things that annoy us, then, or are a problem for us, and they happen all the time, we use present continuous. Okay? Czyli w takich memach, moi drodzy, zawsze używamy, znaczy nie zawsze, ale często używamy czasu teraźniejszego. W tym momencie użyliśmy czasu present continuous w pierwszej części zdania i bardzo często, kiedy opisujemy czynność, która się powtarza notorycznie i która się dzieje ciągle i nas wkurza, i denerwuje, i irytuje, to używamy present continuous, czyli tego czasu z ing. Czyli jeżeli nasz mąż zostawia skarpety wszędzie po pokoju, rozwala, tak, to chcemy powiedzieć, że ciągle zostawiasz wszędzie swoje skarpety, to powiemy you're always leaving your socks around, tak? Bo nas to wkurza, denerwuje i ciągle powtarzamy, żeby tego nie robił, a on nadal to robi. Więc tutaj też możemy odnieść się do podobnej sytuacji, kiedy robimy coś, 5 rzeczy naraz i nagle ktoś pyta nas o pomoc, prosi nas o pomoc. Okay. This one is a little bit more useful, I would say, especially if you write emails. So on the picture we have this poor little cat with a blanket, and his face is so sad. And it says, I hope this email finds you well. And then how the email found me. Okay? So the expression, I hope this email finds you well, is a sentence that we use as a polite greeting in emails. So we say, instead of, I hope that you are well, right? If we want to be a little bit more formal, we want to start the email somehow in a polite way, this is a very, very common sentence to use. So they use this, I hope this email finds you well, how the email found me, okay? I hope that this email finds you well. To jest takie zdanie, którego używamy bardzo często do rozpoczęcia e-maila, jeżeli chcemy być trochę bardziej formalni i grzeczni. Bardzo często, kiedy na przykład nie odzywaliśmy się do danej osoby przez dłuższy czas, chcemy jakoś zacząć ten e-mail, tak, bo na przykład, nie wiem, no nie chcemy pisać do jakiejś osoby, do której się nie odzywaliśmy przez ileś tam czasu, że potrzebujemy przysługi albo każemy coś tej osobie zrobić. Bardzo często to zdanie jest używane jako rozpoczęcie e-maila służbowego. Tak? W służbowych mailach można bardzo często użyć tego zdania. Co ciekawe, ja na przykład nie wiem, czy Wy się spotkaliście z takim zdaniem w języku polskim. Mam nadzieję, że ten e-mail znajdziecie w dobrym zdrowiu. Zdanie, którego ja wcześniej nie widziałam, że można używać, ale to zdanie się coraz częściej powtarza w e-mailach i faktycznie jest to tłumaczenie tego zdania angielskiego. Nie wiem, czy po polsku akurat to tak bardzo dobrze brzmi. Wydaje mi się, że dobrze brzmi, natomiast po angielsku jest to bardzo ładne zdanie, którego warto używać, jeżeli właśnie komunikujecie się przez e-maile, szczególnie w pracy. No i oczywiście how the email found me, tak, czyli o to, jak on mnie znalazł ten e-mail, tak, czyli generalnie no, w niezbyt dobrym zdrowiu, tak, albo z depresją, albo z czymś tam i wyglądam tak jak ten kotek na zdjęciu. So I think it's very useful to remember this sentence if you work in international environment, if you use English at work, I think it's very useful to use that. Okay, next one. I like this one. It's a very cute dog. I love dogs and cats, but this one is very cute. So, when the customer's randomly having a rant you can do nothing about, and you just stand there listening like. Okay, one more time. When the customer randomly having a rant you can do nothing about, and you just stand there listening like.
and then there is a dog with a very silly face on, like this. Okay, so this one is a little bit more difficult than what we had before. So, first of all, we have the word randomly. Randomly. Randomly means out of a sudden, casually. In Polish, we use randomowo. I'm not really sure if this is a word that exists in Polish dictionary, randomowo, or is this a translation from English and suddenly people started using it. But I heard people use that, and I use that too. I use the word randomowo, which means nagle, tak? Bez jakiegoś, bez ostrzeżenia i bez jakiegoś przygotowania, tak? So when the customers randomly have a rant. A rant, co oznacza słowo a rant? A rant means talking constantly without stopping. Talking constantly without stopping. So the customer, if someone is very annoyed, right, and wants to just show it, wants to tell you about it, then they will talk all the time, constantly, and you cannot really stop them. Okay? So have a rant, or a rant is when a person talks all the time. But this only happens when they are annoyed or angry. It's a very kind of negative way. Okay? Czyli rant. Rant co oznacza? Oznacza mówić ciągle bez przerwy, ale kiedy jesteśmy właśnie wkurzeni, zdenerwowani, bardzo wściekli czasami, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład pracujemy w call center, się często zdarzają takie rzeczy, że ktoś dzwoni na call center, jedna osoba odbiera i na przykład ktoś jest strasznie wkurzony i po prostu mówi przez cały czas, nie da sobie wejść w słowo, tak? Czyli have a rant to jest to jest jakby czasownik złożony z 3 słów, have a rant, a samo a rant to jest właśnie czynność, to jest rzeczownik, czyli ta czynność, kiedy mówimy bez przerwy. So when the customer is randomly having a rant, you can do nothing about and you just stand there listening like. Listening like to nie jest skończone zdanie, ok? Tu nawet nie ma kropki w tym zdaniu, bo końcem zdania jest nasze zdjęcie naszego psa. Czyli tutaj nam pokazuje, że po prostu, a Ty stoisz i się gapisz jak i jest zdjęcie tego psa. Czyli pies pokazuje nam twarz osoby, która stoi przed takim klientem, który non-stop się skarży, jest wkurzony i gada bez przerwy, a ta obsługa stoi właśnie jak ten pies, taką miną uśmiechniętą, tak? Bo tak naprawdę nie może nic zrobić z tą skargą, tak? Nic nie może zrobić dla tego klienta, bo już zrobił co się dało, albo w ogóle nie ma takiej możliwości. Okay, next one. When people ask me why they should learn a language instead of using Google Translate, I show them this. So we have paper jam in English, and in Spanish we say mermelada. Okay, so what is a paper jam? So a paper jam is when a paper is stuck in a photocopier. Okay, so it is nothing to do with a jam or with marmalade. Okay, a paper jam is when a paper is stuck in a photocopier. Bardzo często właśnie, i to jest prawda, że to znaczy teraz chyba Google Translate jest troszeczkę lepszym narzędziem i trochę bardziej inteligentnym, natomiast przez bardzo, bardzo długi czas traktował słowa bardzo dosłownie. I tutaj mamy tekst, który mówi, kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego powinni uczyć się języków zamiast używać Google Translate, pokazuje im to. I paper jam to jest wtedy, kiedy papier nam
gdzieś tam, tak, w fotokopiarce się zaklinuje, nie możemy go wyjąć, fotokopiarka nie działa, tak? To jest paper jam. I Google Translate przetłumaczył na marmoladę, tak? Na hiszpański. Jam w ogóle jest słowem, które oznacza nie tylko jam, taki na kanapkę, ale oznacza również, że coś jest zaklinowane. Czyli mamy, na pewno znacie, traffic jam, czyli korek, tak? Traffic, czyli ruch uliczny, jam, czyli zaklinowany, gdzieś tam nie ruszający się. Paper jam, czyli jak nam coś utknęło w fotokopiarce. So here I have a paper jam. When a paper is stuck in a photocopier, jam can be a marmalade, or it can mean that something is stuck, like traffic jam. And the last one, okay, so the last one is, I don't know if you can actually see that, which is shame. But I will try to explain it. If the English language could stop inventing words that sound the same but are spelled different, that would be great. Okay? And in the photo, great is spelled as G-R-A-T-E and not great as an awesome. Okay? Czyli tutaj Mim mówi, gdyby angielski przestał wynajdywać nowe słowa, zamiast mieć te same słowa, które brzmią tak samo, a są inaczej pisane, to byłoby wspaniale. I słowo wspaniale, niestety tego nie widzicie, żałuję, ale słowo wspaniale jest napisane G-R-A-T-E, great, czyli trzeć na tarce, a nie great jak wspaniale, tak? Czyli tutaj wykorzystuje nam ten właśnie żart językowy, który bardzo często pojawia się na takich memach. Okay. I hope that was useful, very short today. I hope that you found it useful. So let's have a look at some of the questions I have for you. So what can be stuck or what can be a sweet spread at the same time? A, jam, B, traffic, or C, paper? Let me know in the comments, A, B, or C. So what is stuck, but also at the same time can be a sweet spread. Spread, czyli to jest coś, co możemy rozsmarować na czymś, tak? Na przykład masło jest spread and so on. So what can be stuck or what can be a sweet spread at the same time? A, B, or C. Marzena says it is A. Joanna says it is A. Very good, well done, excellent. So, jam. To jest też nowe, być może dla niektórych też jest nowe słowo, spread. Spread to, tak jak mówiłam, może być albo się rozchodzić, też może być, na przykład the crowd was spread out, rozłożony na przykład, tak, też może być na przykład miasto, jak jest rozłożone na ileś tam dzielnic, też może być spread, ale też może być coś, czym smarujemy chleb, czyli dżemy, masło, margaryna, nie wiem, z czym tam jeszcze smarujemy chleb, tak? Możecie dać mi jeszcze jakieś podpowiedzi, czym jeszcze można chleb smarować. Joanna, Agnieszka, Paw, very good, yes, it is jam, yes, it is jam, so it is a sweet spread, or we say that something is stuck. Very good. Next one. How can you start an email? A, I hope this email will find you. B, I hope this email finds you well. And C, I hope this email is well. What do you think? A, B, or C? Okay, so A, I hope this email will find you. B, smalec. Smalec, yes. Jak jest smalec po angielsku? Kto mi powie, jak jest smalec po angielsku? Jestem ciekawa, czy wiecie.
Marzena mówi avocado. Yes, avocado. I love avocado bread. It's so good. B. Nitin says jam. Yes, absolutely. Nitin, very good. B. Yes, I hope this email finds you well. Yes, I hope this email finds you well. This means that I hope this email will get to you and you are in good health, right? Violeta, very good, well done. Okay, jestem ciekawa, czy wiecie, jak jest smalec po angielsku. Okay? Jeszcze zadam Wam jedno pytanie. Jak nikt się nie zgłosi, to Wam powiem, jak to jest. Okay, next one. You are showing a picture from your holidays to a friend and you say, this is me on the beach in Italy or this is I on the beach in Italy. What do you say? You are showing a picture from your holidays to a friend and you say, this is me on the beach in Italy or this is I on the beach in Italy. What do you think? Agnieszka says, A, very good. Yes, this is me on the beach in Italy. Very good. A, very good, guys. Marzena, Pafia, Anna, excellent. Very good. Well done. So you remember. So this is me on the beach in Italy. Okay, nikt mi nie mówi, jak jest smalec po angielsku. Very useful. But if you want to know, it's lard. Okay, so I will show you here. Lard. Lard to jest właśnie smalec. Lard. I hope this email finds you well. Very good, Nitin. Well done. Good job. Okay, next one. Where is it? Here. If you could visit me, that would be A, great, or B, great. Okay? Which one is spelled correctly? Which one is spelled correctly, A or B? If you could visit me, that would be great or great. Marzena says similar to Lord. Yeah, maybe, yeah, a little bit. Yeah, very. It's very easy to misspell them. Tak, bardzo łatwo jest pomylić się w pisowni. Okay, Agnieszka, Joanna, Pav. Yes, you all say A. Marzena, excellent. Yes, great, of course. They are homophones, right? So if we have a homophone, this means that the word is spelled in a different way, but they sound the same. Yes, very good, Nitin. Violeta, perfect. Marzena, excellent. Yes, absolutely. Good job. Okay, next one. You need 2 vegetables first before you add them to the soup. A, great, or B, great. So another one, to when you spell it. How do you spell these? Okay, how do you spell the word to great vegetables? Okay, what do you think? Marzena, Pav, Agnieszka, Joanna, perfect. Yes, great, czyli trzeć na tarce. Okay, tarka to jest greater, czyli dodajemy tylko R na końcu, a trzeć warzywa, trzeć coś na tarce to jest też great, tak jak great. Grating is great, I don't know how you can remember that. So, very good, well done guys, good job, good job. Moi drodzy, bardzo, yes, Nitin, in this case, great, czyli trzeć na tarce, it's spelled like this here, okay? So trzeć na tarce jest great w ten sposób, piszemy, przepraszam, a wspaniale, super piszemy inaczej, tak? Czyli mamy great versus great here, okay, good. Alright, so let me know in the comments what will you do this week to practice English? What will you do this week to practice English? Let me know in the comments if you have any plans to learn. I think it's September already, guys. I think it's time to get back to work, right? So let me know in the comments what you're going to do. As always, let's have a look at our resolutions for next week. Okay.
Moi drodzy, przypominam Wam oczywiście o tym, że dzisiaj i jutro możecie zapisać się na bootcamp ze zniżką dla uczniów 1950 zł, dla osób spoza OK English 2000 zł do jutra do godziny 20. Oczywiście moi drodzy, przy zapisach podajecie, z kim chcecie mieć zajęcia, o której chcecie mieć zajęcia, my Was dopasowujemy. Natomiast po pewnym czasie oczywiście te godziny mogą zniknąć, więc dobrze się zapisać jak najszybciej. Jeżeli macie chwilkę, to dobrze by było zapisać się już teraz, jeżeli planowaliście do nas dołączyć. Podaję Wam w komentarzu link do strony, możecie sobie jeszcze obejrzeć stronę, możecie sobie obejrzeć stronę, możecie sprawdzić co i jak, możecie się też tam zapisać przez stronę również. Jeżeli jesteście zapisani do newslettera, to dostaliście newsletter dzisiaj z linkiem do zapisów, więc mam nadzieję, że się z Wami też zobaczę. Co tutaj mamy? Ktoś mówił webinar and a movie. That sounds very good. Webinar and a movie sound good. Violetta, listen to podcasts. Violetta, what kind of podcasts do you listen to? I wonder. Maybe you have something to recommend us. Agnieszka says, finally, I'm starting my 10-lesson package with Alana. Very good, Agnieszka. Well done. Marzena, as usual, I'm going to have my individual lesson. I'll be reading a few texts. I'll be listening to some podcasts. I'll do my homework. You are a very hard worker, Marzena. I am full of admiration for you. I think you're working very hard. I'm listening, okay, English during my garden's work. That is very lovely, Joanna, and I think gardening is a really good activity, and also I love that you're combining this with something that you can learn from. That's really great. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że się zobaczymy na bootcampie. Tak jak mówiłam, w niedzielę możecie wpaść na sesję taką, żeby sobie pogadać, żeby się przywitać, żeby się uspokoić przed bootcampem. Mam nadzieję, że będziecie. A jak nie, to mam nadzieję, że się zobaczymy w następny poniedziałek o 9:00 jak zawsze. Więc mam nadzieję, że będziecie ze mną również wtedy. Marzena says, and I'll be talking with tourists on the ferry in English. Well done, Marzena. I am very, very happy to hear that you are going to talk in English. Violetta says, I like English lessons and podcasts. That's great. I think there are a lot of podcasts that you can learn English from. Thanks a lot for nice words for today's lesson. Have a great week, Marzena says. Thank you very much, everyone, for coming today. It was great teaching you. I hope you have a lovely, lovely day and a lovely week ahead. So take care, and I'll see you next Monday. Bye bye.